Cześć, witam Was w nowym odcinku Zwycięskiej Inżynierii. Ja jestem Kuba, dzięki, że jesteście ze mną. Zaczynajmy. Jedyna rzecz, która dzieli kierowcę od spotkania ze Świętym Piotrem, to powierzchnia styku opony z nawierzchnią. To słowa Marka Donahue, wybitnego kierowcy i inżyniera, które okazały się przerażająco prawdziwe. Mark poniósł śmierć w wyniku wypadku, który spowodowany był uszkodzeniem opony. Dlaczego opony są tak kluczowe? Otóż 3 podstawowe elementy wyścigów samochodowych, a więc przyspieszanie, hamowanie oraz jazda w zakręcie, wymagają zmiany prędkości, a więc przyspieszenia. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona wiemy, że aby nadać ciału przyspieszenie, musimy na nie zadziałać siłą zewnętrzną. Otóż znakomita większość sił zewnętrznych w samochodzie pochodzi od jedynego elementu, który jest w styku z nawierzchnią, a więc opon. Aby zrozumieć, w jaki sposób opony generują siły, przypomnijmy sobie zasadę tarcia na przykładzie klocka. Po przyłożeniu siły Px i stopniowym jej wzroście, siła tarcia T będzie rosła liniowo. Będzie to zwane tarciem statycznym, gdyż bloczek będzie pozostawał w spoczynku. Po przekroczeniu granicznej wartości siła tarcia nagle spadnie, a bloczek zacznie się ślizgać, przechodząc w tarcie ślizgowe, zwane też dynamiczne. Siła tarcia między oponą a nawierzchnią jest wynikiem działania dwóch zjawisk. Po pierwsze, mechanicznego tarcia między dwoma płaskimi powierzchniami, podobnie jak wyjaśniliśmy to w przypadku klocka, a także nacisku występującego między powierzchnią opony oraz powierzchnią kruszywa zatopionego w asfalcie. Można to przyrównać do wiązania, do nacisku zębów w połączeniu dwóch zębatek. Drugim zjawiskiem jest wiązanie molekularne, wiązanie chemiczne, które powstaje w miejscach, gdzie kruszywo przebija się przez oponę i natrafia na świeżą gumę, z którą wiąże się chemicznie. Te wiązania są tak silne, że opona, obracając się, odrywa kawałeczki gumy, które pozostając na nawierzchni, nagumowują ją. Jest to również jeden z głównych składników, który przyczynia się do degradacji opony wyścigowej. W tym eksperymencie sprowadzimy sztywność opony do jednej osi oraz pominiemy tłumienie opony. W rzeczywistości opona posiada sztywność zarówno wertykalną oraz boczną. Załóżmy, że jedziemy samochodem po prostej, a nasza felga wraz ze sprężynami symbolizuje przednie koło. Kiedy skręcając kierownicą obrócimy felgę, widzimy widoczne odkształcenie sprężyn. Bardzo podobne zjawisko zachodzi w oponie. Opona odkształca się, gdyż część opony, będąca w styku z nawierzchnią, nie może przemieścić się tak, jak tego chce felga. Dzieje się tak, gdyż, jak omówiliśmy wcześniej, występuje bardzo silne wiązanie między oponą a nawierzchnią asfaltu. W wyniku tego powstaje odkształcenie, którego miarą jest kąt, znany w nomenklaturze angielskiej jako slip angle. Jest to kąt pomiędzy kierunkiem, w jaki w danej chwili porusza się pojazd, a więc także i cząsteczki opony będące w styku z nawierzchnią, a kierunkiem, w jaki skierowaliśmy felgę. Należy jednak pamiętać, iż nie jest to równoznaczne z kątem, o jaki obróciliśmy felgę. Dalej zwiększając kąt wychylenia, zwiększamy odkształcenie sprężyn, a zatem i wzrasta siła ich naprężenia. Wzrasta ona liniowo, aż do momentu, kiedy część powierzchni opony będącej w styku z nawierzchnią zacznie się ślizgać. W tym momencie siła boczna nie rośnie już liniowo, a po pewnej chwili zaczyna spadać. Dalszy wzrost wartości slip angle powoduje, iż powierzchnia, która ślizga się, wzrasta, a siła boczna ulega redukcji.
Widzimy zatem, iż maksymalna wartość siły osiągnięta jest pomiędzy początkiem ślizgania a całkowitym poślizgiem. Opony wyczynowe odznaczają się większą sztywnością niż opony drogowe. Odznacza się to bardziej stromą częścią liniową wykresu w przypadku opon wyczynowych niż drogowych. Łatwo to zrozumieć, ponownie odnosząc się do analogii sprężyny. Sztywniejsza sprężyna przy tym samym przemieszczeniu, odkształceniu, będzie generować większą siłę niż w przypadku sprężyny o niższej sztywności. Między innymi dzięki temu oraz mechanizmom generowania tarcia, które omówiliśmy wcześniej, opony wyczynowe są w stanie osiągać znacznie wyższe wartości generowanych sił dla znacznie niższych wartości slip angle. Operowanie na niższych wartościach slip angle jest pożądane z paru powodów. Jednak głównym jest temperatura. Jak możemy zauważyć na tym wykresie, tą samą wartość siły bocznej jesteśmy w stanie osiągnąć dla dwóch wartości slip angle. Jednak, jeżeli przypomnimy sobie ze szkoły, że praca równa się siła razy przemieszczenie, możemy zauważyć, że praca, czyli energia, jaką musieliśmy włożyć w odkształcenie opony, jest równa polu pod wykresem. Z tego jasno widać, że aby osiągnąć wyższą wartość slip angle, musieliśmy włożyć znacznie więcej energii. W przypadku opon ta energia zamienia się na ciepło. Ciepło oznacza nagrzewanie, rozgrzewanie opony. Z kolei wyższa temperatura najczęściej prowadzi do przegrzania opony wyścigowej, które muszą pracować w ściśle określonym, wąskim zakresie temperatur. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, aby zostawić polubienie, subskrypcję, a także odwiedźcie nasze kanały na Facebooku, Instagramie i LinkedIn.